Cześć wszystkim! Z oddali wszystko wygląda lepiej, prawda? Bo nie widać tych wszystkich mankamentów. Ale z drugiej strony nie widać też szczegółów, a one bardzo dodają uroku. Ciekawa jestem, ile da się zrobić szczegółów, rysując na takim maluteńkim formacie i czy w ogóle to jest trudne? Od dawna chciałam zrobić to wyzwanie, tylko tak nie do końca wiedziałam, jak to ugryźć i wtedy z nieba spadło mi Lego! Napisali do mnie i od razu wiedziałam, że ten temat będzie się nadawał idealnie do współpracy. Bo wiecie, ich zestawy mają mnóstwo małych elementów, a ja generalnie od dziecka uwielbiałam się bawić tymi klockami, więc miałam super motywację, żeby zrobić z tego cudo. Przerobię te 3 zestawy na swój sposób i gwarantuję Wam, że nie spodziewacie się tego, co Was czeka. Zaczniemy od stoiska z rysunkami Emmy. Jestem taka podekscytowana, ja naprawdę tak uwielbiam Lego. Jak byłam dzieckiem, bardzo dużo się bawiłam klockami i najfajniejsze w nich jest to, że oprócz tego, że można sobie budować naprawdę fajne rzeczy, to jeszcze jest tak ogromna dowolność, że można sobie te klocki poprzekładać jakkolwiek się chce, kierować się swoją własną wyobraźnią i można dosłownie z tego zrobić wszystko. Jest oczywiście instrukcja, są naklejki, ale ja tych naklejek nie wykorzystam, tylko zrobię swoją własną wystawę sztuki. Motorek ma! Jest gotowe! Wiecie co? Padłam właśnie na pomysł, żeby przerobić Emmę na mnie, żeby to była Olsikowa. Przekoloruję jej włosy farbami akrylowymi i może zrobimy też małą deltę mojego psa. To malujemy teraz włosy i muszę powiedzieć, że jest to całkiem przyjemne. Może fryzura nie będzie idealnie taka jak moja, bo tutaj ta postać nie ma grzywki, ale kolor jakoś tam wynagrodzi. Ale fajnie się to robi. Może tak nie do końca to idealnie kryje. Trzeba będzie chyba pomalować jeszcze raz. Ale wygląda super. Gotowe! O! Jestem ja! Ale to czadowo wygląda. I nawet mi się udało deltę zrobić, co jestem w wielkim szoku, żeby z kota można było zrobić psa. Jest obroża, jest kolorystyka zachowana. To w takim razie mogę teraz przejść już do malowania na małych formatach. Dokładnie na takich małych karteczkach będę tworzyła. I przygotowałam sobie tutaj moje rysunki, które będę starała się odtworzyć na tych małych karteczkach. No to zaczynamy. No to nie jest zbyt skomplikowana rzecz do namalowania, więc to akurat nie jest jakieś problematyczne, ale przygoda to się dopiero zacznie. Ale mi się ręka trzęsie, jakie krzywe linie. Jednak było to odrobinkę trudniejsze niż myślałam, bo mi się strasznie ręka trzęsła. Weźmiemy teraz ten rysunek. Syrena. Czy wy widzicie różnicę w wielkości? To przecież jest jakiś... No dobra, tu jest poziom wody. Trzęsąca ręka. To wygląda tak komicznie. Mam wrażenie, że największym problemem tutaj jest to, że trzeba tą kartkę jakoś trzymać i ona się rusza. Powiem szczerze, że jak mi się już ręka trochę przyzwyczaiła do tego, że to jest taki mały format, to już mi się aż tak nie trzęsie. Ej, nieźle, naprawdę, miniatura z tego wyszła. Yeah! Self five! Dalej mamy mnie z owcą. Jeszcze jak miałam poprzedni kolor włosów. No i tu jest porównanie rozmiarów, proszę bardzo. To jest grafika, która wylądowała na kredkach. Ich nakład się już skończył, ale rysunek nadal uwielbiam. Ale to jest czaderskie, to jest takie super. Tylko ciekawa jestem, czy teraz się połapię w tym, które kolory są do czego.
I tak jak bardzo lubię robić szczegóły, dziubdziać i tak dalej, tak czasami przyjemnie jest zrobić taki miniaturowy rysunek, gdzie na tych szczegółach nie trzeba się aż tak bardzo skupiać i wtedy rysunek się tworzy o wiele, wiele szybciej. Jej! Mamy miniaturowy obrazek. Teraz zabieramy się za Neptuna, który się pojawił w ostatnim moim odcinku, w sensie w tym poprzednim. Wielkość tego małego papierka mnie wprost rozwala. To jest takie śmieszne, takie śmieszne. Już chyba 10. raz powtarzam, że to jest śmieszne, ale to naprawdę jest... Ja z tego cisnę bekę ostrą. Jestem naprawdę zaskoczona, jak wiele szczegółów można umieścić na tak maciupiańkiej, malutkiej karteczce. I póki co jestem zadowolona z tego, jak wychodzi. Idzie to dość szybko. Teraz przechodzę już od razu do kolejnej pracy, którą narysowałam do odcinka Instagramerzy decydują. To jest ta dziewczyna. Ona była potem pokolorowana na komputerze. Wygląda mniej więcej tak. I zabieramy się do kolejnego kwadracika, który się różni rozmiarem kosmicznie. Kolejny obrazek gotowy. Tak to ja mogę rysować. I teraz został nam domek w lesie, który to był rysowany do odcinka, w którym przerabiałam zwykłe miejsca w magiczne. Tworzenie tych rysuneczków było naprawdę bardzo fajne, ale to jest nic w porównaniu z tym, jak to już jest naklejone i staje się częścią tej rzeczywistości. I jestem ja w tym samym kolorze włosów, który mam, i jest delta i o rany. To jest tak niesamowicie urocze i wspaniałe. No zobaczcie to, no. I fajne jest to, że można sobie te naklejeczki, bo ja to nakleiłam. Można sobie to ściągnąć, nakleić coś nowego i już historia staje się zupełnie inna. Mamy teraz kolejny zestaw, tym razem jest to kreatywny warsztat. I tutaj w ogóle bardzo dużo się dzieje, są części takie zamienne i dużo różnych takich urządzeń, że można sobie podnieść samochodzik i wystartować go i tak dalej. I tutaj postanowiłam, że przerobię samochodzik po swojemu, czyli pomaluję go farbami akrylowymi na wzorki, kolory takie, jakie mi się zamarzą. Będę używała takich farb do tego. Będę musiała parę rzeczy tam rozmontować, żeby ich nie pobrudzić. A tak to sobie położę samochodzik na tym podnośniku, żeby mi się łatwiej go malowało. Uwielbiam te mechanizmy w Lego, a najfajniejsze jest to, że człowiek samemu je sobie może stworzyć. Ta farba może nie jest jakaś taka super kryjąca, spodziewałam się po niej czegoś odrobinę lepszego, ale najwyżej po prostu położę kolejną warstwę. Całe szczęście, że są te wymienne części, bo gdybym coś zmalowała, jeśli wiecie, o co mi chodzi, to zawsze mogę sobie wymienić. No dobra, ale tu już jest prawie koniec, więc zamontowałam kółeczka i wszystkie inne te rzeczy. Samochodzik jest gotowy i teraz zobaczcie, tutaj jest takie urządzenie, które pomoże ruszyć w autku. Uwaga! Bardzo się cieszę z tego autka, bo nikt takiego nie ma, jest tęczowe i jest moje. Uwaga, go! Teraz kolejny zestaw, to jest pokaz Andrei w parku i to aż się prosi o przeróbkę, bo można wymyślać różne tutaj przedstawienia, tak to pobudza wyobraźnię. Mamy już naszykowane karteczki na
elementy dekoracji, bo już ja wymyśliłam, jakie tam sobie zrobię przedstawienie po mojemu. I będę to malować akwarelami, żeby było trochę inaczej. To jest najlepsze w Lego, że nie tylko można budować, ale też bardzo pobudza do tworzenia, tak potrafi rozruszać wyobraźnię. Te postacie dosłownie ożywają i na przykład moje najlepsze wspomnienia z dzieciństwa, możecie się śmiać lub nie, ale to są właśnie te, kiedy się bawiłam Lego, bo potrafiłam spędzać godziny na zabawie. Naprawdę. Teraz mam 27 lat i autentycznie dalej mam ochotę siedzieć i się cały czas tym bawić. Bardzo mnie cieszy to, że ta moja dziecięca strona nie zwiędła, tylko dalej jest tam w tym moim dorosłym życiu i nie wstydzę się tego, jestem dumna i cieszę się. Jeśli chodzi o to, co tutaj tworzę, to pewnie już widzicie, że przedstawienie będzie dotyczyło Aladyna. I jak zaczęłam wymyślać te wszystkie dekoracje, to dosłownie wybuchł mi mózg, bo wszystko idealnie dosłownie pasuje do sceny z Aladyna. Narysuję na dole ruszający się, latający dywan. Na nim będą oczywiście Aladyn i Jasmina. I po lewej stronie będzie Jafar. I jak widzicie w tym zestawie jest ptaszek śpiewający. A Jafar miał papugę. Więc to jeszcze bardziej idealnie będzie wszystko pasowało do siebie. I jeszcze na koniec mam dla Was taką małą niespodziankę, ponieważ ten zestaw ma pewną fajną funkcję, którą Wam pokażę. I to będzie taka dodatkowa sceneria. Hot dogi! Nie hot dogi. Owszem, można sprzedawać te hot dogi, ale nie o to mi chodziło. Tutaj jest Jean, jest Jafar ze swoją papugą. Jest Aladyn, Jasmina na latającym dywanie. W tle jest Agrabah i to się rusza i oni lecą. Ale to jeszcze nie koniec, albowiem ta część się unosi i można tutaj wstawić takie tło. Głośniczki będą tutaj zapinały to tło, żeby się nie uginało i proszę bardzo, nocna scena, jak latają sobie na dywanie. Póki rysowałam, wydawało mi się, że wszystko było w porządku, ale jak zobaczyłam nagranie na komputerze, jak to wygląda w przybliżeniu, to się trochę przeraziłam. Zauważyłam, jak dużo jest takich niedociągnięć i tak dalej, ale no jakby nie było, nie siedziałam nad tym z lupą i też nie jestem malutkim człowieczkiem, żeby tak dobrze potrafić wszystko namalować w małym rozmiarze, więc ja myślę, że można to jakoś tak zaakceptować. Uważacie, że jest ok, czy że to wyzwanie się nie udało mi? Napiszcie w komentarzach. I pamiętajcie, że nie musi być perfekcyjnie, żeby było przyjemnie. Słuchajcie, do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali jakieś miniaturowe obrazki i koniecznie musicie zestawić je z jakąś taką większą pracą, żebym wiedziała, czy udało Wam się te szczegóły jakoś zachować i tak dalej. Jeżeli macie zestawy Lego, to koniecznie coś właśnie z tymi Lego zróbcie, żeby te miniaturowe rysunki gdzieś tam się wpasowywały w te zestawy. No i pracę wysyłajcie na olsikowa@gmail.com, nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa!